Siemaneczko, motoamator się kłania. Przyszły pierdoły z AliExpress, więc czas doposażyć naszą maszynę. Jest tu parę kartoników. Zaraz to otworzymy i zaczniemy montować. Jesteście ciekawi? Zapraszam na film. Kupiłem dwie szybki, bo nie wiedziałem, którą wybrać. Zobaczymy, co to jest. No wiadomo, taniochy kupowałem na próbę. Jak się urwie, odpadnie, czy nie będzie działać, to po prostu może się komuś to opchnie za piwo. Jest taka jedna większa i mniejsza. Zaraz przymierzymy, jakby to wyglądało. Ok, jedna to by była taka. No, nawet by to jakoś tu pasowało w miarę. Zobaczymy, jak system mocowań. Ogólnie czytałem opinię, że albo mocowania ciulowe, albo sama szybka, szybko się niszczy, odbarwia i tak dalej. Ale zobaczymy. A co do opisu aukcji i ceny, to wam będę w montażu tam ci już rzucał to. Ok, zaraz zobaczymy drugą. No dobra, druga to coś takiego. To taki mały się wydaje. Może to coś działa, ale chyba zacznę od tej większej najpierw. No tak zrobimy. No i już pierwsze komplikacje. Bo to wygląda, jakbym musiał chyba dziurki robić w mojej szybce, żeby to przykręcić. No bo jak inaczej? Coś na ten system. Kurde, ale Lipton. Dobra, zobaczmy drugą wtedy. Druga szybka ma takie jakieś zakładane. Ale jak to działa? A jedna jest tylko na środku. Kurde, to jakieś podrapane. Co to jest? Makarectwo. Nie podoba mi się to. Dobra, przymierzmy to na moje oko, to powinno być jakoś tak. Tu trzeba dać gumki, blaszki między szybkę a to mocowanie i śrubkami wkręcać, żeby zacisnąć. A Chińczyki wymyśliły. Czy to w ogóle coś będzie dawać, taka mała szybka? Tą drugą niestety ja źle zamówiłem, bo tam było napisane, że to jest opcja z uchwytami do wiercenia. Już nie będę tej fabrycznej szybki wiercił. Także może się uda Chińczykom oddać, albo wcisnę im, że jest zepsute i niech oddają kasę. Nie wiem, zobaczymy. No ale jak to wygląda, kurde, jeszcze slip-on totalny. Dobra, przejadę się, zobaczę w ogóle, czy to coś warte. Z pieprza do Chińczyków. Ok, kolejna rzecz to uchwyt do telefonu, ale z tragicznej jakości. Plastik taki chamski, twardy. Pewnie się połamie teraz. Kurwa, gałęzie z drzew spadają. Będzie uciekać. No zamontuję tymczasowo, ale to jest Lipton, nie polecam, już widzę, że nie polecam. Zaraz go założymy. Odstaje też daleko od kierownicy, także totalna porażka. Coś innego będzie trzeba wymyśleć. No daj pan spokój. The next day. Co ja tu kupiłem? Zabezpieczenie do motoru, takie na tarczę hamulcową, taką na klamkę hamulca. Zobaczymy, co to warte. Nakładka na stopkę, żeby gdzieś w terenie stabilnie motor stał. Wyświetlacz biegów. Ładowarka na USB. A to nie polecam. Lipa, brzydko to wygląda. Przy 120 szybka się składa, chociaż już dokręciłem tak mocno, że trzeszczy wszystko.
Do tego ma uszkodzenia. Zareklamowałem to, Chińczyki mi kasę oddali, ale odsyłać im tego nie muszę. Także chociaż tyle dobrego. No jak jest, to jest, pojeżdżę. Niby coś tam troszkę osłania, ale prawdopodobnie będzie trzeba tu szybkę zmienić na coś większego, jakiś Airflow albo coś tam, Givi, Puig, nie wiem co tam jeszcze. Muszę na forach poczytać. No i dobra, a czego tu zacząć? Może zaczniemy od tej stopki. Tutaj widzę, że Chińczyki dali klej nawet jakiś do śrub. Zobaczymy, czy to w ogóle pasuje. Czy to w ogóle pasuje? Jak to ma być? Tak chyba. Uwaga. Ops. Tak. Niby pasuje. Teraz co to by się tu musiało zrobić? Tak. I to przytrzyma tą stopkę, żeby nie wyszła? Chyba tak. Wisztrą. Jak to będzie? Dobrze to będzie wyglądać? No dobra, przykręćmy. Ja niby w teren za bardzo nie jeżdżę i zawsze patrzę, czy stoi motor na równym i twardym, ale ta stopka fabryczna taka trochę jest malutka moim zdaniem. Podkładki sprężynowe są też. To trzeba przeciąć. Tak. Damy sobie na śrubę trochę tego kleju. Nie wiem, ile tego się daje, ale chyba starczy. Podkładeczkę. No i dobra, tak to wygląda. Teraz złóżmy, jak to będzie na motorze wyglądać. Trochę duże, nie? Ale to szpara taka. No zobaczymy. Może nie zgubimy. Dobra, jeszcze później najwyżej podociągam kluczem moim lepszym. A teraz otwórzmy sobie siedzisko. Zobaczymy, jak to tu kurde wygląda. Tak. Akumulatorek. Hopsa. Zobaczmy tą ładowarkę. Tu jest bezpiecznik. Tak to wygląda. Gdzie by to miało być? Gdzieś tu może. No, w miarę na środku. Długość kabla sprawdzimy. Ok, kabel całkiem długi. Tu jest bezpiecznik, tu jest złącze. Aha, czyli mógłby po prostu rozłączać, żeby cały czas podaku nie było. Najlepiej jakby to po stacyjce zrobił. Ale nie chce mi się szukać za bardzo. No dobra, spróbujemy sobie ściągnąć tą osłonę. Bo tu i tak gdzieś trzeba złącza szukać do tego wskaźnika biegów. Nie wiem, jeszcze nigdy nie rozkręcałem DL-a, także nie wiem jak to działa. To jest na wcisk, chyba na wcisk, dobra. A, tu jest złącze. To jest chyba to diagnostyczne. Jak my tu kabel przeciągniemy? Jakoś tu przyciągniemy chyba. Coś się wymyśli. Dobra, to na bok. Ty, sroka, co ty mi tu chcesz ukraść? Co szukasz? Co szukasz? Psst. Co ty tu szukasz? Uciekaj. 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 Złodziejko ty. Złodziejko ty. Kurwa szwagier, Patrz co za Franca. popatrz jaka Francja. Tak to jest na razie podłączone.
Kabel tu jest puszczony. Kiedyś będzie trzeba i tak porozbierać to wiewki, wszystko. Wtedy kabel od ładowarki się ładnie poukłada i od biegów tak samo pewnie. Dzisiaj to będzie tak, aby działało. Bezpiecznik i słączka jest tu wciśnięta po prostu. Bo teraz cały czas, nawet jak miałem wyłączony zapłon, to świeciła lampka, że ładuje, nie? Bierzemy się za ten wyświetlacz biegów. Wiem, widziałem na internetach, że dużo ludzi przykleja sobie na prędkościomierzu czy obrotomierzu, ale mi się to średnio podoba, także sobie dokupiłem jeszcze mocowanie takie metalowe, obudowe, że można gdzieś założyć na kierownicę. Czarna, biała, a tu czerwona. Czarna, biała, czerwona. Już nie chciałem mówić, kurde, czemu oni tego od razu nie wetknęli, no ale przecież do przyciągania będzie łatwiej bez kostki. No jednak Chińczyki myślą, nie? Dobra. No to co, ta sama zabawa co przed chwilą z ładowarką. Jeszcze zobaczmy tą obudowę od razu, gdzie by to zamocować. Później znowu wyjdzie, że kable coś źle poszły. Jak to ma wejść? To ma wyjść to w to. Tak. To tą folię trzeba by zerwać od razu. A później kto ją ściągnie? Chyba tutaj, co? To sobie tu dosuniemy, tu, a tu pewnie telefon będzie trzeba wsadzić. O, chyba na razie tak zrobimy. Przykręcić to jest katorga. No ale oby działało. Czarny, biały, czerwony. Tu trzeba jeszcze kombinerkami to pociągnąć, by to dobrze weszło na pewno. Nie wiem, czy takie kombinerki będę miał. Zobaczymy, czy tymi pójdzie. No, może chwyci tym. No dobra. Niby siedzi. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Wepnijmy to. Tak. Kluczyk. Uwaga. Zero pokazuje teraz. I co? Chyba trzeba przyuczyć jakoś, czy co? Może będzie działać. Dwójka, trójka, czwórka, piątka. Dobra, przejedziemy się, zobaczymy. Na razie dziwnie to chodzi. Sprawdźmy, czy działa. Ładuje? Ładuje. No niestety złapał mnie deszcz. Licznik działa.
Biegi pokazuje tak jak trzeba, tyle że z małym opóźnieniem. Jakby rzucacie bieg, puszczacie sprzęgło i po chwili się pokazuje bieg, na którym jedziecie, ale działa. Z montażem nie było problemu jako tako, no tylko trzeba do złącza diagnostycznego podłączyć tu z tej strony, ale no, najtrudniej to znaleźć miejsce i poprowadzić jakoś sensownie kabel. Ja mam na razie tak poprowadzony. Później jak będę rozbierał boczków trochę więcej, to postaram się jakoś sensownie ten kabel ułożyć. Ładowarkę też widzieliście, że działa. Mam odpiętą teraz, żeby nie żarło prądu. Co do zabezpieczeń, jedno to jest takie proste, zakładane na klamkę. Tu się zakłada. Są gumki różne do regulacji. No, po prostu zaciskamy hamulec i zamykamy zamek. Czy to uchroni od kradzieży? Wątpię. Jak ktoś ma ukraść, to i tak ukradnie, aczkolwiek no na pewno żaden gamoń osiedlowy nie przepcha motoru. Bo jest zablokowana kierownica, zablokowany hamulec, także jest w miarę jakby unieruchomiony motor. Co do jakości tego materiału ciężko powiedzieć, tak samo nie wiadomo jak zamek, nie? Ale no myślę, że za te parę euro można sobie to kupić. Otwieramy, tak, i po wszystkim. Ok, teraz sobie sprawdźmy drugie zabezpieczenie. To jest takie zakładane na tarczę hamulcową. Tak, czy tak? Z tym, że tu jest alarm, ja bym wolał alarm wyłączyć, bo jak to zacznie piszczeć, to cholera wie, wszyscy się tu zlecą, a ja i tak nie będę słyszał, bo mieszkam trochę dalej. Także to chyba zakładamy tak. I gdzie jest ten bolec? Zapinamy tak, a to na kierownicy przypominajkę. No dobra. Teraz nie wiem, po ilu jest uzbrojony ten alarm i jak to głośno będzie wyło. Zaraz zobaczymy, czy nas poinformuje, czy nie. ...110 dB alarm. A? Piszcie? Tylko tyle, czy będzie mocniej piszczał? Aha, piszczy dziad. Dobra, jak to wyłączyć? Trzeba było baterię jakoś, kurde, wyciągnąć. Przyjdzie jakiś gamoń, popuja motorem i będzie kurwa wyło tu wszystkim. Chyba te śrubki trzeba odkręcić, zaraz zobaczymy. No dobra, odkręciłem śrubki. Zobaczymy, czy tu są te baterie, czy już tego nie poskładamy. A, dobra, coś takiego tu jest. Tu są baterie. To się tu otwiera. Taki cały jest ten pakiecik. O, przydadzą się do zabawek dla córki. Jakie to są? LR44, 6 sztuk. Dobra, zamykamy to. I tu jest podobna historia co z tym zabezpieczeniem, czyli raczej przed kradzieżą nie uchroni. Jak ktoś będzie chciał, to tak weźmie motor, ale na pewno zniechęci trochę. No i na pewno kluczyk jest trochę, mi się wydaje, zamek i kluczyk trochę jest lepszy niż taki okrągły. No nie wiem, za te parę euro cencie sami.